Siemka i... Siemka, ja jestem Adacho, mój sąsiad jest fanem wiercenia, a w internecie jest dużo dezinformacji. I dzisiejszy film jest, po angielsku można byłoby to powiedzieć, takim follow-upem, ja bym to nazwał bardziej kontynuacją, drobnym dodatkiem do tego, co mówiłem wam ostatnio w kontekście nowych, bardzo dużych informacji, czyli styczniowego Genki Matsuri, wydarzenia specjalnie dedykowanemu Dragon... No, oczywiście jeszcze kurwa jedna dziurka, bo się uduszę. Spokojnie. Moje meble przyjdą za 2 dni. Odwdzięczę się. Olbrzymie wydarzenie Dragon Ballowe Dragon Ball Genki Matsuri, czyli konwent, event, który będzie miał miejsce 25 stycznia. Podczas tego eventu dowiemy się o nowej grze ze świata Dragon Balla i zostaną ujawnione 2 duże projekty. Dużo osób spodziewa się, że to może być film, część osób spodziewa się, że to może być anime. Niektórzy bardziej pesymistyczni myślą, że to może być coś w stylu na przykład anime promocyjnego do Dragon Ball Divers, czyli coś takiego jak mieliśmy do tej pory Super Dragon Ball Heroes, tylko że wiadomo, że Heroes jest już nieaktywne. Zostało ono przemianowane na właśnie Divers. Część osób myśli, że może chodzić o mangę, ale wokół tych wszystkich domniemań, dywagacji, dyskusji rodzą się pewne plotki. I to jest cel dzisiejszego odcinka, żeby pewną plotkę nie tyle co obalić, bo ja nie mam autorytetu ani wiedzy, żeby taką rzecz obalać albo potwierdzać, ale chciałbym was przede wszystkim uspokoić. Nie miałem zamiaru nagrywać tego filmu, ale zauważyłem nawet w wiadomościach prywatnych niektórzy z was. Pozdrawiam was i dziękuję, że staracie się, żebym wiedział, co się dzieje w świecie Dragon Balla, ale wysyłacie mi informacje, które są tylko i wyłącznie plotkami. Zaczyna się od tego, że mamy oficjalne informacje, albo nawet nie mamy oficjalnych informacji. W przypadku tego Genki Matsuri mamy oficjalną zapowiedź wydarzenia, które będzie miało miejsce w styczniu i tam dostaniemy duże zapowiedzi. Okej, to jest póki co koniec oficjalnej linii, ale między tymi oficjalnymi informacjami pojawiają się dywagacje, które zostają powtarzane przez innych i następne osoby powtarzają to jako plotki, dodają jedną rzecz, przestawiają jedną rzecz, następna osoba to podłapuje i mówi, że jest to przeciek, a jeszcze kolejna osoba to podłapuje i mówi to, że to jest informacja sprawdzona. Dlatego chciałbym, żebyście brali pod uwagę to, nie odkrywam Ameryki, ale nie warto wierzyć we wszystko w internecie, zwłaszcza w kontekście informacji, które się ostatnio pojawiają. Jest jedna informacja, która ostatnio krąży. A mianowicie chodzi o to, że walka o prawa do marki Dragon Ball za kulisami, czyli ten spór między Shueishą a Akio Ioku i jego Capsule Corp Tokyo miałby zostać zakończony, że miałoby dojść do faktycznego porozumienia. No można powiedzieć, że kilka miesięcy temu, bo tak naprawdę ten booklet, ta broszura dodana do Dragon Ball Daima w wersji Blu-ray, ona była już dostępna w lipcu, więc ten wywiad, którego Akio Ioku udzielił, który został dodany do tej broszury, ma już kilka miesięcy. Natomiast my o nim się dowiedzieliśmy we wrześniu. Tam też Akio Ioku powiedział, że Dragon Ball będzie kontynuowany, co niektórzy połączyli z faktami, że Capsule Corp Tokyo jest wymienione w niektórych napisach, jeśli chodzi o gry, że Bandai konsultowało się z Akio Ioku i jego współpracownikami, chociażby w kontekście Sparking Zero, więc mieliśmy pewne sugestie, że ta wojna, raczej bym to nazwał walką, bitwą o prawa do Dragon Balla, spór, to jest chyba najlepsze słowo, to jest coś, co powoli nabiera jakiegoś kształtu. No i ostatnie ogłoszenia o tym evencie, o Genki Matsuri, które będzie miało miejsce w styczniu, na którym będzie Akio Ioku i to on będzie ogłaszał te nowe rzeczy, to jest jasna sugestia, że Akio Ioku jest dalej graczem. Tylko że w kontekście tego zaczęły się pojawiać pewne, tak jak powiedziałem, plotki i chciałbym tutaj, żebyście wstrzymali jeszcze swoje konie. Wszystko zaczęło się chyba, tak mi się wydaje, że od tego, bo tutaj jeśli mielibyśmy ułożyć jakąś chronologię wydarzeń, to pierwszym wpisem jest wpis użytkownika TMC, czyli może TMC, jeśli to jest człowiek z zagranicy, który napisał takie słowa. Przynajmniej wiemy, że bitwa o prawa oficjalnie dobiegła końca. Widzę to w taki sposób. Najlepszy scenariusz wyglądałby tak. Shueisha i Toyotaro kontrolują mangę i wszystko, co z nią związane. Capsule Corporation Tokyo ma prawa do dystrybucji anime, do promowania marki oraz CC Tokyo i Shueisha nie mają żadnej spiny i są gotowi współpracować. Zakładając, że tak się to potoczyło, miejmy nadzieję, że teraz w końcu pozwolą Toyotaro dokończyć Dragon Ball Super i pozwolą Capsule Corp Tokyo zająć się zleceniem Toei,
animowania sagi Moro. To są zwykłe przemyślenia użytkownika z internetu, które myślę, że nie obiłyby się szerokim echem, gdyby nie to, że Geekdom, jeden z większych amerykańskich youtuberów nagrywających o Dragon Ballu, możecie mieć o nim różne zdanie, ale umówmy się, że miał kilka momentów w historii, kiedy faktycznie dysponował informacjami, które potem się jakkolwiek sprawdzały, chociażby w kontekście Dragon Ball Daima. Geekdom, podając to dalej, skomentował to w taki sposób. Myślę, że to całkiem trafne stwierdzenie, przynajmniej z tego, co widzieliśmy. Chociaż Capsule Corp Tokyo, które miałoby odpowiadać za anime i gry, brzmi świetnie, ostatecznie i tak muszą odpowiadać przed Shueishą. W cudzysłowie prawa do dystrybucji to trudne do wyjaśnienia pojęcie, ponieważ CCT, Capsule Corp Tokyo, nadal musi współpracować z Toei i Fuji TV. Toei nadal będzie współpracować z międzynarodowymi licencjodawcami, np. Crunchyroll i tym podobne. Jednak Akio wydawał się być oddany kontynuacji serii. Geekdom myślę, że nie potwierdza tego, nie mówi, że to, co napisał kolega TMC, to jest prawda, że tak faktycznie jest, że konflikt się zakończył, ale myśli, że może być to trafne, że może coś w tym być, skoro mamy ogłoszenie wydarzenia, na którym jest Akio Ioku, na którym będą ogłaszane nowe projekty, w tym jest oficjalnie potwierdzone, że będzie to nowa gra. Więc jeśli Akio Ioku i Shueisha toczyliby dalej bitwę o prawa do Dragon Balla za kulisami, to na jakiej zasadzie mieliby ogłaszać nową grę, skoro oni tak naprawdę nie bili się o prawa do mangi? Manga nigdy nie była przedmiotem sporu. Akio Ioku nie chciał mieć praw do mangi. Starał się uzyskać prawa do anime, do filmów, do gier, generalnie do wszystkiego, co nie jest mangą, bo to tak czy siak zostaje w rękach Shueiszy. Więc jeśli mamy zapowiedź nowej gry, to myślę, że można zakładać, że ten konflikt poszedł w dobrą stronę, że jesteśmy blisko rozwiązania, natomiast nie mamy żadnych potwierdzeń. I co się dalej stało? Inne konta zaczęły brać jakby z tej interakcji Geekdoma i kolegi TMC i zaczęły podawać to jako, niektórzy jako plotki, niektórzy jako niesprawdzone informacje, ale wiecie, jak to wygląda. Jedna osoba powie, że to plotka, druga nie powie, że to plotka, a trzecia już powie, że to jest sprawdzone. Chociażby konto Ball Limit portugalskojęzyczne napisało, prawdopodobnie na bazie właśnie poprzednich wpisów. Wygląda na to, że Capsule Corp Tokyo i Shueisha zawarły liczne porozumienia i nabyły prawa do różnych części Dragon Balla. Manga ma kilka możliwości powrotu. Wygląda więc na to, że prawa do anime są już ustalone, porozumiano się z Toyotaro, który został wrzucony do tej historii w ogóle bez żadnego powodu, bo wcześniej był tylko wspomniany, że miejmy nadzieję, że teraz pozwolą Toyotaro kontynuować DBS. I gość po portugalsku pisze, że porozumiano się z Toyotaro, przestrzeń na Dragon Ball Super została ponownie zaakceptowana, pozostają kwestie biurokratyczne do załatwienia, więc nic nie jest jeszcze przesądzone. Akio Ioku ostatnio wykazuje oznaki bliższej współpracy z Shueishą, podobnie jak Toyotaro. W przyszłym roku czeka nas wydarzenia, które będzie ogromne dla serii. Poczekamy, zobaczymy. Myślę, że tutaj te dwa słowa na samym końcu to jest coś, czym moglibyśmy podsumować cały ten wpis. Poczekamy, zobaczymy. No i co? DBS Philosopher, ten wpis, który też krąży po jakichś TikTokach, które wy mi wysyłaliście w prywatnych wiadomościach, również napisał parę słów, prawdopodobnie dalej bazujących na tej dywagacji pierwszego użytkownika TMC. Wygląda na to, że Capsule Corp i Shueisha mogą być bliskie osiągnięcia nowego porozumienia w sprawie podziału praw. Choć szczegóły nie zostały jeszcze ustalone, plotki wskazują, że Shueisha mogłaby zająć się struną mangową, a Ioku mógłby nadzorować projekty anime i gier. Okej, kolega DBS Philosopher na samym końcu pisze, że przyjmujmy to jako plotkę, ale plotki mówią. Gość zaczął sobie, ten pierwszy, TMC, bo myślę, że tutaj od niego się to wszystko zaczęło. Zaczął sobie dywagować, ale myślę, że użył niepotrzebnie takich słów. Przynajmniej wiemy, że bitwa o prawa dobiegła końca, bo napisał to tak, jakby to było faktycznie oficjalnie wiadomo, podczas kiedy, jest prawdopodobieństwo, że tak, jakby ja nie neguję tego, że bitwa o prawa dalej się toczy, skoro mamy zapowiedziany duży event, nowe projekty, nową grę, bla bla bla. Być może to faktycznie jest zakończone, tylko że my tego nie wiemy. I chciałbym, żebyśmy tutaj postawili jakby wielki wykrzyknik, bo łatwo w tym hurra optymizmie i w tej euforii cieszenia się z tego, że mamy coś nowego, cieszenia się, że mamy zapowiedź nowego eventu, który będzie poświęcony w 100% Dragon Ballowi, że w ogóle jeszcze wychodzą jakieś dodatki do Fighters, że teraz wyszedł nowy darmowy update, który pokazuje, że ta gra jest dalej kontynuowana, mimo tego, że niektórzy myśleli, że już dawno umarła, że będą nowe DLC, Dragon Ball Games Battle Hour w kwietniu, nowy projekt, nowa gra, że 2026 rok to może być rok Dragon Balla i w tej całej euforii
komuś klima słabo chodzi. Łatwo się zachłysnąć tym wszystkim i chcieć więcej. I chcieć widzieć takie informacje. Niektórzy, to też się tyczy różnych sfer życia, często też polityki, że niektórzy na przykład oglądają telewizję, bo tam mówią to, co oni sami chcą usłyszeć. Nie chcą usłyszeć prawdy, nie chcą usłyszeć innego punktu widzenia, tylko dobrze im jest siedzieć w tej swojej bańce i słyszeć to, co oni chcą usłyszeć. Dlatego często warto sprawdzać, co jest tak naprawdę faktyczne. I być może to nie jest dobre porównanie, ale chodzi mi tutaj tylko o to, że takie zachłyśnięcie się tymi wszystkimi pozytywnymi informacjami sprawia, że stajemy się podatni na po prostu dezinformację. Dlatego chciałbym, żebyśmy uważali, chociażby ja, jeśli miałbym komuś ufać, zwłaszcza, że to są konta twitterowe, które nie mają imienia i nazwiska, nie są podpisywane imieniem i nazwiskiem, nie znamy twarzy tych ludzi. Nawet gość, któremu ufam, czyli Dragon Ball Hype i Venixys, znany też wcześniej jako Enomis. To są dwie postacie internetowe osobowości, które na przestrzeni lat budowały zaufanie w internecie. I wiadomo, oni nie mają imienia i nazwiska, w sensie nie pokazują tego w internecie, nie pokazują swojej twarzy, ale na bazie tego, co pisali i co się potem sprawdzało, można założyć, że oni mają jakieś źródła wewnątrz Japonii, że oni wiedzą troszeczkę więcej, bo mają jakieś kontakty i to po prostu widać, no bo jeśli ktoś coś napisze, że to się stanie i chwilę później to jest ogłaszane, no to mamy podkładkę, że gość ma jakieś tam przecieki. I jeśli ktoś buduje swoją reputację przez lata albo miesiące, to można mu w miarę zaufać. I w kontekście tych informacji, które tutaj powiedziałem, i Hype milczy, i Venixys milczy. Z jednej strony jest to tylko i wyłącznie dyskusja, więc no, tutaj nie ma do czego się dołączać. Jeśli nie chcą tego potwierdzać albo zaprzeczać, to nie muszą. Ale myślę, że gdyby była to jakkolwiek oficjalna informacja, gdzie byłoby coś dużego na rzeczy, że coś się faktycznie wydarzyło, jakiś duży przełom, to może by jakkolwiek to skomentowali. A być może nie ma czego komentować. Być może jest tak, że sama zapowiedź Genkina Matsuri to jest tak duże wydarzenie i tak znaczące, że my możemy się domyślić, że okej, no chyba sprawy ruszyły do przodu. I ja tutaj jakby cały czas zachęcam Was do samodzielnego myślenia i zachęcam Was do wyrobienia sobie opinii. Ja oczywiście chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby to wszystko ruszyło i myślę, że jest na to duża szansa, że 2026 rok będzie rokiem, w którym być może nie zobaczymy jeszcze czegoś nowego, ale na pewno dostaniemy, nie mogę mówić, że na pewno, ale że dostaniemy zapowiedzi czegoś. Zresztą nie ogłaszaliby takiego dużego wydarzenia i nie mówili, że będą dwa duże projekty, jeśli nie byłyby to chociaż trochę ważne projekty, które mogłyby nas ucieszyć. Nawet jeśli to będzie najgorszy możliwy scenariusz pokroju jakiegoś nowego sezonu Dragon Ball The Breakers, to nadal mamy nową grę. Przejdźmy mimo wszystko z tej płaszczyzny szukania prawdy do płaszczyzny mimo wszystko dywagacji na temat tego, co by mogło to oznaczać. Jeśli ta walka by się zakończyła i gdyby ten scenariusz, który tutaj przytoczyłem Wam wcześniej, który tutaj napisał kolega TMC, czyli Shueisha dalej zostaje przy mandze, Capsule Corporation Tokyo i Panakio Yoku są odpowiedzialni za anime, filmy, gry, no i oczywiście też za inne rzeczy, ale wymieniłem te najważniejsze. Co to znaczyłoby dla Dragon Balla Super? Co to znaczyłoby dla, powiedzmy, kontinuum Dragon Ballowego? I czy mielibyśmy sytuację, którą rozpoczęło trochę Dragon Ball Daima? Czyli manga w Dragon Ball Super kontynuuje tę historię znaną nam wszystkim, ale Dragon Ball Daima był to twór, który niekoniecznie do tego nawiązywał. Oczywiście być może gdzieś w mandze potem zobaczymy nawiązanie do tamtych wydarzeń. Wątpię i nie chciałbym, żeby coś takiego było. Wolałbym, żeby Toyotaro w ogóle zignorował Dragon Ball Daima, bo łatanie tego na siłę nie zrobi dobrze Dragon Ballowi Super. Dragon Ball Super nie potrzebuje Dragon Ball Daima. Te wszystkie wydarzenia, które się tam... Okej, może kwestie budowania świata, czyli na przykład to, że jest jedno królestwo demonów, z którego można przejść do różnych wszechświatów, albo że Raimus istniał, albo że osoby ze szpiczastymi uszami pochodzą z królestwa demonów. Takie rzeczy, powiedzmy ten world building, prawda? Kwestie tyczące się stricte lora, moim zdaniem w Dragon Ball Daima są okej. I gdyby to zaaplikować do Dragon Ball Super, jestem za. Natomiast udawanie, że tamta historia się wydarzyła i potem Goku zapomniał o SSJ4 czy coś innego, to już w ogóle nie jest potrzebne. Więc być może mielibyśmy taką sytuację, że manga i Shueisha i Toyotaro dalej budują tę historię, którą znamy, na którą pewnie wszyscy czekamy, Black Frieza, turniej z Ubem i tak dalej, i tak dalej. No a jeśli chodzi o anime, to moglibyśmy dostawać projekty poboczne.
które być może dzieją się gdzieś w środku, w tych dziurach, w tych lukach czasowych, których w Dragon Ballu jest pełno, na przykład 7 lat między Cell Sagą a Sagą Buu, Goku w Zaświatach, kto wie, to też jest historia, którą chętnie bym zobaczył, na przykład co Goku robił w Zaświatach, jak osiągnął SSJ-3, być może remake turnieju w Zaświatach jakoś inaczej, albo w ogóle też pomysły na remake'i. Widziałem też, że krążą pomysły na to, żeby zrobić remake klasycznego Dragon Balla, czyli w 100% trzymamy się mangi, bez żadnych fillerów, odświeżona szata graficzna, robimy to od samego początku. Czy moim zdaniem jest to potrzebne? Nie. Okej, gdyby coś takiego było, to chętnie bym to zobaczył, ale pod warunkiem, że to nie sprawiłoby, że wszystkie inne projekty związane z anime i filmami Dragon Balla musimy odstawić na dalszy plan. Bo ja wolałbym, mówię za siebie, możecie mieć inne zdanie, wolałbym nowe filmy, nową serię, nowe postacie, nowych bohaterów, nowe historie, które będziemy mogli poznać na świeżo, analizować, oceniać, a nie oglądanie Dragon Balla po raz enty. Przecież to jest anime, które ma 40 lat, więc jeśli mielibyśmy przez jakieś, no nie wiem, ten remake pewnie trwałby rok przynajmniej, jeśli mielibyśmy to wszystko opowiedzieć od początku do końca. Mielibyśmy śledzić to, to miałbym niesmak taki sam, jaki miałem, kiedy w mandze Dragon Ball Super po raz kolejny oglądaliśmy Dragon Ball Super Super Hero, czyli te adaptacje kinówki, którą wcześniej widzieliśmy. Okej, uważam, że klasyczny Dragon Ball to jest anime kultowe i zasługiwałoby na trochę miłości, ale nie wiem, czy to jest dobry moment. Nie wiem, czy to by, jeśli to byłby jeden z tych dużych projektów, albo nawet ten największy projekt, który byłby ogłoszony na tym Dragon Ball Genkida, Matsuri, no tak śmieszna nazwa, nie? Genkida, to jest pierwszy człon, to ja myślę, że tutaj dużo osób byłoby niezadowolonych, nie? Myślę, że więcej osób czeka na, i to bazuje jakby na własnej obserwacji, nie przeprowadzałem badań, ale czeka na nowe rzeczy, nawet jeśli mielibyśmy uznać Dragon Ball Super anime, Moro, Sagę i Granole w wersji animowanej jako coś nowego, mimo tego, że ta historia jest już znana, to i tak to byłoby coś, za co ludzie by się pewnie pozabijali, gdybyśmy mieli zobaczyć Moro, Granole, Ultra Ego animowane i tak dalej, i tak dalej. Czy mielibyśmy dwa kontinuum? Czy do tej pory nie mamy tak naprawdę dwóch kontinuów? Mieliśmy anime Dragon Ball Super, które z mangą, no jakby początek historii Dragon Balla Super jest trochę dziwny, no bo anime powstawało najpierw, manga miała powstać jako coś, co promowało anime, potem manga wyprzedziła anime i teraz to manga jest tym materiałem źródłowym, z którego anime miałoby czerpać, więc ta sytuacja jest dynamiczna, dlatego mamy różnicę. Moim zdaniem lepiej byłoby, gdyby manga wyznaczała faktycznie trzon i za tym trzonem miałoby podążać anime, więc jeśli mielibyśmy oglądać w sagę Moro zanimowaną, to gdybyśmy mieli 1:1 tak jak to wyglądało w mandze, to ja bym się cieszył. Okej, znałbym tę historię, prawdopodobnie jakieś dodatkowe dialogi czy sceny walki byłyby rozbudowane, to jest naturalne, bo to nigdy nie jest 1:1 manga do anime. Natomiast uważam, że lepiej zrobić tak, że oglądamy drugi raz to samo, aniżeli robimy coś w stylu sagi, nie wiem, Resurrection of F, gdzie jest ta historia opowiadana po raz enty i jest inna, bo na przykład mamy Ginyu w ciele nie Zarbona, tylko Tagomy, albo Piccolo poświęcającego się za Gohana. Takie sceny byłyby tam niepotrzebne. Mielibyśmy jedną ciągłość i byłoby ok. Tylko pytanie. Czy sąsiad skończy dziś wiercić? Oj kurwa, chyba w zbrojenie trafił. O ja Czy ewentualne porozumienie się Shueisha i Capsule Corp Tokyo zwiększa szanse na anime Dragon Ball Super? Bo tak naprawdę Capsule Corp Tokyo nie ma nic do mówienia, nie ma nic do gadania w kontekście mangi. Do tej pory Shueisha było tym podmiotem, który odpowiada za mangę i jeśli mielibyśmy nawet zerknąć w przeszłość i wierzyć tym przeciekom, tym plotkom, ja wiem, że tutaj też staram się uczulać was na plotki i na nieprawdziwe informacje, ale mieliśmy głosy odnośnie tego, że Shueisha blokowało produkcję anime Dragon Ball Super, że Toei niby chciało, tylko że Toei może sobie chcieć, ale to Shueisha ma ostatnie zdanie i Shueisha chciało, żeby było więcej materiału źródłowego, bo te plotki były w 2019 roku, kiedy saga Moro sobie jeszcze dosłownie trwała i tutaj nie było czego animować, bo gdyby oni w tamtym momencie zaczęli animować Dragon Ball Super, to mielibyśmy co chwilę filery, bo manga musiałaby cały czas dorzucać materiału źródłowego, a anime by za szybko nadrabiało, więc z jednej strony rozumiem, w tamtym czasie 2019, to było dawno temu. Obecnie mamy sagę, tak naprawdę nawet mamy Broly'ego. Mamy jeszcze Broly'ego, którego uważam, że w najgorszym przypadku można byłoby zaadaptować do anime. Moim zdaniem nie róbmy tego. Broly to jest dobry film, nie bezcześćmy go. Jakby się okazało, że Dragon Ball Super ma to adaptować i nawet wyglądałoby to dobrze. Po co?
strata czasu. Saga Moro jest skończona, saga Granoli jest skończona, saga Superhero w mandze wyglądała inaczej, więc można byłoby ją przedstawić, jeśli by naprawdę chcieli, można byłoby ją przedstawić inaczej, albo nawet zrobić tak, że animujemy sagę prequelową. Saga Superhero jest w mega dużym skrócie, albo jest jako wspominka, no bo jest to już w formie filmu, więc nie chcieliby pewnie tego robić drugi raz. I potem mamy te rozdziały, które były po sadze Superhero. Mamy kilka rozdziałów mangi, 4 konkretnie, no 3, bo 104 to jest prequel do prequela, których w filmie nie widzieliśmy, więc tego materiału źródłowego jest dużo. Więc czy jest szansa na to, że w styczniu dostaniemy informację, że Dragon Ball Super anime się pojawi? Jakkolwiek szalenie by to nie brzmiało, uważam, że szansa jest. Jest mała. I ja w to nie wierzę. Jakby, inaczej, może nie wierzę. No, trudno jest mi uwierzyć w to, że naprawdę to się w końcu wydarzy. Ja myślę, że Dragon Ball Super anime to jest coś, na co jeszcze będziemy musieli sporo poczekać. Prędzej dostaniemy mangę. Myślę, że te sprawy tyczące się Dragon Ball Super najpierw zaczną się od mangi, a potem będzie można mówić o anime. Pewnie dostalibyśmy jakiś film, może jakąś też serię pokroju Dragon Ball Daima, czyli 20 odcinków, jakaś dziwna historia, nikomu niepotrzebna, jako pewnego rodzaju nabranie rozpędu, żeby potem można było zajmować się poważnymi w cudzysłowie tematami, czyli Dragon Ball Super. To jest tylko i wyłącznie moje wyssane z palca zdanie, to nie jest coś, co powinniście brać za pewnik, tak samo jak te tweety, które wam tutaj przytoczyłem. Mimo wszystko, jestem dobrej myśli, bo mamy oficjalnie jakiś moment, jakieś miejsce w kalendarzu, jakąś datę, na którą możemy czekać. Co prawda, ostatnio jeszcze się śmialiśmy z tego, że ja się śmiałem, że na Jump Festie będzie tyle różnych tytułów, a Dragon Balla nie będzie, no bo Jump Festa to jest raczej miejsce, na którym moglibyśmy się spodziewać powrotu mangi, bo jest to jakkolwiek związane z V-Jumpem, z czasopismem, a tutaj będziemy mieli Akio Ioku, będziemy mieli panią Masako Nozałę, aktorkę głosową i gościa, który do mangi prawdopodobnie wstępu nie ma, w dużym skrócie myślowym mówiąc, więc myślę, że tutaj będą to projekty, które nie będą tyczyć się mangi, więc co za tym idzie... O, kurwa, dobra, nie, kończymy ten film. Już za dużo chyba gadam, nie? Napiszcie, co sądzicie, jeśli wam się podobało, możecie zostawić lajka, ja wiem, że dużo przegadałem, ale taki film, powiedzmy, nie nazwałbym tego erratą, bo errata to jest poprawienie błędów do obecnie wydanego już produktu, natomiast tam żadnych błędów nie było w poprzednim filmie, ale możecie zostawić lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić, jeśli będzie coś się działo, to dowiecie się tego ode mnie, ale oczywiście zachęcam was do tego, żebyście śledzili te rzeczy na własną rękę i wybierali dobre źródła i pamiętali, że dużo osób pisze rzeczy w internecie, które nie mają żadnej podstawy. I ja chciałbym na to duży nacisk tutaj położyć, że te rzeczy, które tutaj przytoczyłem, to nie są oficjalne rzeczy, nie wiemy, co się dzieje za kulisami, możemy się tylko domyślać. Tyle. Dziana!